To już idziemy. Chodź. Ej, chodź. Ach, no. Daj mi już spokój, dobrze? Nie potrzebuję żadnej pomocy. I co z tego, że sam? Od dawna jestem sam i jakoś mi z tym dobrze. W życiu prędzej umrę, niż jej wybaczę. Dziś w odcinku. Kim jest tajemniczy nadawca listu do sąsiadki Romana? Przesyłeczkę dla was przyniosłem. Ale my tego nie przyjmiemy. Mamo, o co ci chodzi? Wiem, co mówię. Dobrze, w takim razie wpiszę, że adresat odmówił przyjęcia. No, tak napisz. Czy Jan dowie się, kto założył mu konto randkowe? Janek, Uwierz mi, to naprawdę nie ja. Znaczy, na zdjęciu ja. Tylko nie ja założyłem ten profil, rozumiesz? Ale obiecuję ci, że dorwę tego żartownisia. Basia boi się, że będzie kolejną ofiarą seryjnego mordercy. On zabił już 4. kobietę, a przy każdej ofierze zostawia apaszkę. A z opisu wynika, że ja będę kolejną ofiarą. Masz tu kopertę, chciałam ci ją dać osobiście, żeby się nie zagubiła pośród paczek. O, to dla moich sąsiadek. Mieszkają u mnie w klatce. No, znasz je? Tak, matka z córką, fajne dziewczyny. Marta jest pielęgniarką, a Gosia będzie zdawała niedługo maturę. Widzę, że jesteś zorientowany. Dobry sąsiad ze mnie, tak? Czasami prosiły mnie, żebym pomógł przy jakichś pracach domowych. No, przecież nie odmówię. Miło z twojej strony. A ta Marta to jest rozwódka czy wdowa? Słuchaj, Marty facet ponoć był jakimś strasznym draniem. Zostawił je dawno temu. Przykre. Ale jakoś sobie dają radę. Zacznę od nich, żeby nie zapomnieć. Tylko się nie zasiedź tak, jak masz w zwyczaju. No spokojnie, najpierw praca, później przyjemności. Tragedia. Olek, tragedia. A paszkowy zabójca znowu zaatakował. No, Kto? to ty nic nie wiesz? No tak, właściwie tobie to nie zagraża. No, Dzień dobry, Basiu. Co cię tak zdenerwowało? no bo apaszkowy zabójca dopadł kolejną ofiarę. A paszkowy zabójca. No, matko, w jakim świecie wy żyjecie, no? Nic nie wiecie? W naszym mieście grasuje seryjny morderca. No to ja wam wszystko powiem. On zabił już 4. kobietę, a przy każdej ofierze zostawia apaszkę. Ale po co? A skąd ja mam to wiedzieć? Co, ja siedzę w jego głowie? Basiu, ale ja oglądam telewizję, czytam portale i pierwsze słyszę o czymś takim. Widocznie te niewłaściwe czytasz. Ja się o tym seryjnym mordercy dowiedziałam ze strony autentycznaprawda.pl. Autentyczna prawda. No tak. No co? A z opisu wynika, że ja będę kolejną ofiarą. Bo jesteś kobietą. Olek. Samotne, ale pełne życia. W kwiecie wieku. Mające plany na przyszłość. To przecież o mnie. O mnie. I tutaj to napisali? No. No jako pierwsi. Chyba jedyni. Nie możesz wierzyć we wszystko, co czytasz. Kto czyta, nie błądzi. I dłużej żyje.
Hej, mamo. Ty już na nogach? Tak, zrobiłam ci śniadanie. O, dziękuję bardzo. Ale zjem tylko kanapeczkę i idę spać. Naprawdę miałam bardzo ciężki dyżur. Aż tak źle? Coś się stało? No nie, nic się nie stało, po prostu długa noc. Ale zaraz, zrobiłaś mi śniadanie? No. Powiedz lepiej, czego potrzebujesz. No dobra. Dasz mi tę kasę na wycieczkę? Ale to dzisiaj? O Boże, zapomniałam. No jasne, zrobię ci przelew. Dzięki, mamo. O, cześć, sąsiad. Cześć, sąsiadka. Coś się stało? Nie, ja służbowo. Cześć, Roman. Co tam? Przesyłeczkę dla was przyniosłem. Ale my tego nie przyjmiemy. Nie rozumiem, dlaczego przecież nie jest za pobraniem. No ale to nie jest coś, co chcemy odebrać. Mamo, o co ci chodzi? Wiem, co mówię. Dobrze, w takim razie wpiszę, że adresat odmówił przyjęcia. No, tak napisz. No i okej, jakbyście zmieniły zdanie, to można odebrać w magazynie do końca dnia. Okej, ale nie zmienimy zdania. Nie wtrącam się. Cześć. Pa. No, przyznam, byłem zaskoczony. Ja rozumiem pismo z sądu, z urzędu skarbowego, no może nawet od komornika. Ale to była zwykła korespondencja. Dlaczego tego nie odebrałaś? Bo to nie było nic ważnego. Ale obawiasz się czegoś? No, świat pełen jest niebezpiecznych ludzi. Nie wiesz, co może być w takiej kopercie. Jakiś wąglik albo inne świństwo. Otworzysz kopertę, a potem leżysz nieprzytomna, a ktoś obrabia ci mieszkanie. Takie rzeczy się dzieją. No dobrze, a sprawdziłaś chociaż nadawcę? Sprawdziłam i to nie był nikt, kogo bym znała. Ale ten ktoś zna ciebie. No i co z tego? To nie jest ważne. A może to tata? Proszę cię. Prędzej piekło zamarznie. No ale pomyśl, mamo. Ten list był zaadresowany do nas obu. No ale to nie jest jeszcze dowód na to, że to był twój tato. A kto inny? Przecież wiedziałaś, kto był nadawcą. Kochanie, twój tato zostawił nas zaraz po tym, jak cię urodziłam. Najwyższa pora się z tym pogodzić. No dobrze, ale może podszył się pod kogoś innego, bo wiedział, że od niego nie odbierzesz. Proszę cię, nie denerwuj mnie. To nie był nikt ważny. Przepraszam, jestem zdenerwowana, bo całą noc nie spałam. Idę się położyć. Cześć, braciszku. Trzeba się zająć sprawami kadrowymi, bo kurierka Dorotka to wciąż za mało. Słuchasz mnie? Nie. Co się dzieje? Pamiętasz ten portal randkowy? No, Problem jest. ale przecież miałeś usunąć ten swój profil. Może to zrobić osoba, która go założyła, przecież to nie ja. No to pisz do administratora, no. Mam teraz do tego głowy. Samo odkręcanie może potrwać i miesiąc. Myślałem, że policja uwinie się z tym szybciej. Czekaj, policja? Tak, zgłosiłem kradzież tożsamości na komisariacie. Uwierzyli? No właśnie nie. Mówią, że to jest mój profil. A jak żona się dowiedziała, to teraz kombinuję, szukam jakiegoś rzekomego oszusta. No i już. A ja mówię, że nie. Oni, no jeżeli istnieje, a pana do tej pory nie szantażuje, nie okradł, to... A, czyli jednak ktoś w policji myśli. Weź, Nie no, ja sobie robię. w jednym mają rację. Jak Krystyna się dowie, to pomyśli, że naprawdę ją zdradzam. No to uprzydź ją. Co? No, przyznaj się do tego profilu randkowego, do kilku panienek i błagaj o wybaczenie. Jakich panienek? Ja ich w ogóle nie znam. A jakby to miało jakieś znaczenie? Nie. Słuchaj, profil istnieje, ja nie odpuszczę. Ambitnie. Inny to by się poddał, ale ty będziesz walczył do końca, co? Tomek, muszę. No ale za chwilę będziesz miał 100, 200 kandydatek. A co wtedy powie Krystyna? Posłuchaj młodszego brata. Załatw to jak najszybciej. Będzie bolało, ale szybko się zagoi, no. A jak to zrobisz, to porozmawiamy o nowych pracownikach. Co? No? Ja wiem, tylko winny się tłumaczy. Ale to naprawdę nie ja założyłem ten profil. To jakiś absurd. Co to będzie, jak Krystyna się dowie? Na samą myśl oblewa mnie zimny pot. Hej, wiesz co, poczekaj tu chwilę, a ja się ubiorę.
A i cicho, bo moja mama śpi. O, O, nie chcieliśmy cię obudzić. no nic nie szkodzi, ale może nas sobie przedstawisz? To jest Jarek, mój kolega, a to moja mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz wracam. A skąd wy się znacie? Chodzimy razem na warsztaty z rysunku. A teraz gdzie idziecie? A tak, pospacerować. Pospacerować? Tylko Gosia musi zaraz wrócić, bo ona się musi uczyć do matury. Ta matura nie jest czasami za rok? Po prostu nie chciałabym, żeby spotykała się ze starszymi chłopakami. No to bo jestem od niej młodszy 10 miesięcy. A, gotowa. Możemy iść. Cześć, mamuś. Wrócę za kilka godzin. Okej. Wcześnie dziś wstałeś. Co się stało? Krystyna, ty wiesz, że cię kocham, prawda? No, tak. Bywały ciężkie, bywały lekkie dni, ale przez te wszystkie lata ja naprawdę ani razu... Ale Janek, ale coś ci jest? Gdzie? Dlaczego? To co się stało? Chciałem ci coś pokazać. Janek, ja Uwierz mi, to naprawdę nie ja. Znaczy, na zdjęciu ja. Tylko nie ja założyłem ten profil, rozumiesz? Ten profil... Tak, ja nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, po co to zrobił. To są jakieś jaja. Ale obiecuję ci, że dorwę tego żartownisia. Naprawdę. Kryśka, no przecież... No przecież... Krystyna, ty wiesz, że ja czegoś takiego bym nie zrobił. No przecież znasz mnie od lat. No... Proszę cię, no... Powiedz coś. No, wierzysz mi? No, zrobiło mi się gorąco. Po tym jego dorwę tego żartownisia. Bałam się przyznać, że tym żartownisiem jestem ja. Było mi głupio, ale był taki uroczy, jak się tłumaczył. No, widzi pan, panie Romanie, w jakich niebezpiecznych czasach żyjemy? No nic nie słyszałem o tym mordercy. Ale to na pewno u nas? No a niby gdzie? Dlatego proszę być ostrożnym. Będę. Chociaż sądząc po opisie ofiar, to raczej nie mam się czego obawiać. Jak nie z tej strony, to z innej. Oby z żadnej. Miłego dnia życzę. O, twoja paczka. Adam, taki Lovelos. Pracuje u was? Tak, pracuję. Coś przekazać? Nie. Fotograf Zanetti pozdrawia. On będzie wiedzieć, o co chodzi. Przekażę. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę czerwone. Jakie? Krótkie czerwone, bez filtra. Nie, proszę się nie ruszać. Nie, wspaniała. A że niby co? No linia pani szyi, no po prostu... 20 złotych. Tak. Zrobiła mi pani dzień tym szyją, naprawdę. Może ja bym panią zaprosił do studia. Zrobilibyśmy taką małą sesję. Ja naprawdę bardzo chciałbym uwiecznić pani szyję. Na zawsze. Miłego dnia. Nie mogłam skupić się na niczym innym. Cały czas myślałam, że będę kolejną ofiarą. Spełniałam wszystkie kryteria. Janek, no nie wygłupiaj się, wierzę ci. Nawet nie już w pamięciach mi ulżyło. Ale obiecuję ci, że dorwę tego kogoś, kto to zrobił. Jestem poważnym przedsiębiorcą i nie życzę sobie takich historii. Może ktoś chce mnie wrobić. No to żart na pewno. Nie ma moje zdjęcie, wszystkie dane. No, doskonale wiedział, co robi. Zapłaci mi za to. Nawet nie wiesz, jak cię kocham, Krystyna. No nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Janek, ja muszę... Nie podejdziesz, bo jest jakaś niezgodność tam. Gabi, nie teraz. Zaraz przyjdę. Okej? Ciągle coś. No.
Potem mi powiesz, dobrze? Monika, usuń ten profil Janka. I to piorunem. Okej, a nie chcesz przejrzeć nowych ogłoszeń? Jakich ogłoszeń? No, od wczoraj pojawiły się 3 nowe kandydatki. Zapomnij o nich. Okej, dobra. A co mam im odpisać? No, usuń wszystko, jak leci. Odrzuca mnie. A co ty mówisz? No, wyskakuje mi jakieś info o blokadzie. Monika, no naprawdę nie możesz skasować tego profilu? Nic nie mogę. Ale ja proszę cię, błagam, no usuń ten profil, bo Janek wszystkiego się dowiedział, jest wściekły. Powiedział, że jak dorwie autora, to... Ale on nie wie, że to my. No nie wie i niech tak zostanie. Bo jak on się dowie, że to ja, to on mnie udusi. A jak on udusi mnie, to ja uduszę ciebie. Ale przecież to był twój pomysł. O, cześć Roman. Słuchaj, dzięki, że się zgodziłeś z nami spotkać. Nie ma sprawy, tylko słuchajcie szybko, bo muszę się śpieszyć. Ja cię kojarzę, ty jesteś z bazy na Sawickiego. Ma pan dobrą pamięć. Z bazy? Tak, taki dopisek do danych adresowych. Za pierwszym podjazdem trochę się gubiłem, ale okazało się, że to magazyn z tyłu domu. Pan Roman dostarcza mi gierki. Właśnie zamówiłem jedną strzelankę. To okej, o grach porozmawiacie sobie innym razem. Roman, masz jeszcze tę kopertę z rana? Została w magazynie, a o co chodzi? No bo chcę ją odebrać. Słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Twoja mama wyraźnie powiedziała... Okej, ale przesyłka jest zaadresowana do nas obu, więc wiem, że mam prawo ją odebrać. Słuchaj, nie wydam ci tej koperty, bo nie chcę, żeby twoja mama miała do mnie pretensje. No ale ty jesteś kurierem, masz dostarczać przesyłki adresatom, a ja jestem adresatką. Zróbmy tak, wydam ci tę kopertę, ale pod warunkiem, że twoja mama wyrazi zgodę. Ja mogę do niej zadzwonić. Wiesz co, dzięki za pomoc, nie to nie. Tyle mogłem. Dobra, idziemy. Hej, mama. Co robisz? Walczę z maszynami. Grasz? Daj spokój. Czasu na życie mi brak, a ty mi wyjeżdżasz z jakimś graniem. Mam problem z jedną stroną. No to daj, pomogę ci. Lepiej, żeby się nie widział. A co to? Jakieś strony dla dorosłych? Sam lepiej dorośnij. O Jezu, mamo, to był żart. Jakoś ostatnio mnie nie bawią twoje żarty. Rozmawialiśmy ostatnio i miałeś coś ze sobą zrobić. No, robię. Co robisz? No, powiedz mi, co konstruktywnego zrobiłaś dzisiaj? Wczoraj? W minionym tygodniu? Jest jedna rzecz. Słucham. Byłem dzisiaj w nowej gralni i mają tam super sprzęt i najlepsze tytuły, więc stwierdziłem, popykam w kilka z nich z ziomkami stamtąd. Tak ich zatkało. A szczęki to chyba do teraz zbierają z podłogi. No poważnie ci mówię. Chcesz, żebym wyszedł na ludzi? Spoko. Ale zróbmy to na moich warunkach. To znaczy? I co, to od twojego taty? Nie. Od dziadka. To ty masz dziadka? Myślałem, że umarł dawno temu. Ja też tak myślałam. Ma na imię Waldemar. Pisze, że chce się pogodzić z mamą i ze mną i że jej wybacza. Niedawno przyszedł zawał. Co ona takiego zrobiła, że musiałby jej wybaczyć? Przez całe życie mnie oszukiwała. Mówiła, że nie mamy nikogo. Spokojnie, trzeba to wyjaśnić. Ale ja nie rozumiem, jak ona mogła mnie tak odciąć od dziadka. To trzeba taktycznie rozegrać. Jak się dowiesz, że odebrałaś list, to się wścieknie i niczego się nie dowiesz. Wściekła to ja jestem. Może nie mów jej o liście. Spróbuj pociągnąć ją za język. Okej. Już wiem, w czym jestem dobry. No, najlepszy. W graniu. Masz mnie za idiotkę w graniu. Mamo, posłuchaj. Chcę zostać profesjonalnym gamerem. No, graczem. Są takie turnieje, tam możesz grać i wygrywać pieniądze, więc będę
Bawił się, a przy okazji dobrze zarabiał. Bardzo cię proszę, skończ z tymi głupotami. Ja naprawdę nie mogę tego słuchać. Ile ty masz lat? 8? Mamo, ale o co ci chodzi? Wymyślasz sobie jakąś bajkę. Naprawdę myślisz, że ludzie będą ci płacić za to, że ty grasz? Tak wygląda dzisiejszy świat. Nie. Ja mam prawdziwą pracę. Zarabiam prawdziwe pieniądze. A nie jakieś wirtualne. A ile jest warte to twoje granie? Znacznie więcej niż ci się wydaje. Przepraszam cię, mamo. No wiesz, za ten list, że cię tak cisnęłam. Spoko. Już nie pamiętam, nic się nie stało. A ty często kłóciłaś się z rodzicami? Częściej niż ty. No a jacy oni byli? A czemu o to pytasz? No bo jakoś nigdy nic o nich nie mówisz. No wiesz, że moja mama zmarła jak miałam 4 lata, no to niewiele pamiętam. No tak, wiem, ale twój tata. Tata chyba był dobrym rodzicem. Ale zmienił się, jak zaszłam w ciążę. Co się stało? Po prostu uważał, że byłam za młoda na dziecko i nie akceptował mojego chłopaka, twojego taty. Powiedzieliśmy sobie kilka przykrych słów, no i uciekłam z domu. Wybaczyliście sobie? Jakie to ma znaczenie? Nie ma go już. Umarł zaraz po tym, jak się urodziłaś. Po tylu latach to nawet rzadko o nim myślę. Coś się stało? Nie. Wszystko okej. Moniko, morderca tu był. Ten fotograf powiedział, że ja będę następna. Matko. Co ty bredzisz? Zanetti. No, a paszkowy zabójca. Trzeba to zgłosić na policję i zadenuncjować zbrodniarza, zanim tu wróci, no. Basiu, opanuj się. A Damian co taki gburowaty? Nawet się nie pożegnał, jak wychodził. Daj spokój, same problemy mam z nim. Wymyślił sobie teraz, że będzie zarabiał grając w jakieś gry komputerowe. No może wie, co mówi? Daj spokój, przecież to są dyrdymały, żadne poważne plany. Turnieje mu się marzą. No nie wiem, mój znajomy normalnie z tego żyje. Naprawdę? Tak, a w Azji pula nagród takiego turnieju ściągnęła $1 milion. Serio? No ja czytałam na Autentycznej Prawdzie, że Pani Basiu, prosiłam. Czy to naprawdę nie są wymysły? Nie. I podobnie Polacy odnoszą bardzo wielkie sukcesy w tym. No to dlaczego Damian mi o tym nie Bo powiedział? nie chciałaś go słuchać, tak samo jak teraz mnie. A dała mu pani szansę? No, to sport dla młodych. Ja też nie za bardzo się na tym znam, ale czasami warto spojrzeć na świat ich oczami. No dobrze, to oficjalnie jestem dinozaurem, tak? No, to jak pani jest dinozaurem, to my też. Mów za siebie. Nie wiedziałam, co robić. Czy naprawdę byłam tak oderwana od współczesnego świata, czy po prostu nie umiałam słuchać własnego dziecka? Przelałam ci pieniądze, będziesz miała na wycieczkę. Dzięki. Słuchaj, jeśli chodzi o tych dziadków, to jak chcesz coś wiedzieć, to po prostu spytaj. A może ty chcesz mi coś powiedzieć? Ja? Ale dlaczego? Nigdy nie żałowałaś, że uciekłaś z domu? Że nie pogodziłaś się z dziadkiem? Nie. Nigdy nie żałowałam. Okej. To mi wystarczy. Możesz zamknąć drzwi? Mogę. Halo? Roman? Tu Marta, sąsiadka z góry. No cześć, co się stało? Dzwonię w sprawie tej przesyłki, którą dostarczyłeś do nas rano. Masz ją jeszcze? Jest w magazynie. To super. To jednak po nią przyjadę. Słuchaj, Gosia tutaj była. Co? Spokojnie, nic jej nie wydałem, chociaż naciskała. Jak chcesz, mogę ci ją przywieźć po robocie. Nie, nie trzeba. Przyjadę po nią osobiście. No to dzięki, pa.
Przepraszam bardzo, chciałabym odebrać przesyłkę. To była taka koperta. Podobno jeszcze jej nie odesłaliście. Koperta. Na jakie było nazwisko? Na moje. Marta Budzisz. Czy mogłabym prosić o dokument ze zdjęciem? Oczywiście. Proszę. Dziękuję. Pani córka odebrała już przesyłkę. Słucham? Ale jakim prawem jej wydaliście? No była adresowana również na nią. Nie miałam innego wyjścia. Może chociaż jej nie otworzyłam. O czym pani mówi? Jaka ja byłam głupia. Mogłam odebrać przesyłkę rano i od razu zniszczyć. Przecież dokładnie wiedziałam, od kogo jest. Potrzebuje pani pomocy? Nie, dziękuję. Do widzenia. O, musimy porozmawiać. Tak, wrócę. Śpieszę się. Ja wiem, że odebrałaś tę kopertę. Otworzyłaś ją? A co w niej jest? Nieważne, otworzyłaś czy nie, mów. Przepraszam. Może faktycznie porozmawiamy, jak wrócisz. Tylko daj mi tę kopertę. A po co? Rano jej nie chciałaś, to czemu teraz nagle się nią interesujesz? Po prostu mi ją daj. Za późno. Już ją otworzyłam. W środku był list, który przeczytałam. Wszystko wiem. Dalej będziesz mnie okłamywać, że twój ojciec nie żyje? Ja... Ty przez całe życie mnie okłamywałaś. Przez cały ten czas miałam dziadka. Ja ci wszystko wyjaśnię. Co ty chcesz mi teraz wyjaśniać, jak ja już wszystko wiem? Zniszczyłam ten list. Ale jak to zniszczyłaś? Dlaczego? Dziadek umarł na zawał. Kancelaria wysłała list tuż po jego śmierci. To była jego ostatnia wola. Kłamiesz. Przecież nie chciałaś tego listu. Dziadek w ogóle cię nie interesował. Skreśliłaś go z naszego życia na zawsze. Zadecydowałaś za nas obie. Wiesz co? Zniszczyłam ten list, bo nie zasłużyłaś, żeby poznać jego ostatnie słowa. Przestań! No dalej! Dalej, zrób to! Uderz mnie! Pokaż, jaka jesteś naprawdę! Przepraszam cię. Zostaw mnie w spokoju! Długo ci to zajdzie? Jakieś 10 minut. Poczekam, nie chcę wracać sama do domu. Żartujesz? A czy ja wyglądam, jakbym żartowała? Cały dzień mówię, że będę następną ofiarą tego dusiciela. Jak mnie nie odprowadzisz, to pewnie jutro nie przyjdę do pracy. A może nawet już nigdy. Basiu, no już trochę przesadzasz. Nie. Przecież on tu był. Zanetti. Miał tak zimny wzrok. Myślałam, że padnę na miejscu. Patrzył na mnie jak na jakąś perliczkę. No co się śmiejesz? A, nic dla ciebie nie znaczy. Grozi mi śmiertelne niebezpieczeństwo, a ty się śmiejesz. Przyjaciel. No dobra, dobra. Odprowadzę cię. A gdzie ty w ogóle mieszkasz? No tam, za torami niedaleko. Ale to w przeciwnym kierunku niż ja. Olek, ale odprowadzisz mnie pod same drzwi, proszę cię. Pod same drzwi. Tak? Pewnie. No. A po drodze wstąpimy jeszcze na komisariat. Przepraszam, gdzie? Na komisariat. Przecież musimy policji wskazać winnego. Olek, oni błądzą po omacku. Ale Basia Kulczyk przyjdzie im na ratunek. Gdyby Olek nie zgodził się mnie odprowadzić, ja nie przeżyłabym tej nocy. To pewne. Ale z nim nic mi nie groziło. A jeszcze mieliśmy zajść na komisariat. Ja wiedziałam, że moje zeznania pomogą policji złapać tego seryjnego mordercę. To znaczy tego całego Zanettiego. No? No, Gusiunia, proszę, odbierz. Mówi mama Gosi. Cześć, Iza. Jest Gosia z tobą? Wiem, że jedziecie już na wycieczkę, ale ma chyba wyciszony telefon i nie odbiera. Jak to nie ma?
Ale gdzie jest? Dlaczego nic ci nie powiedziała? Przecież jesteś jej najlepszą przyjaciółką. To pa. Dziękuję ci, że przyszedłeś. Już naprawdę nie wiedziałam, do kogo dzwonić. Bardzo dobrze zrobiłaś. A teraz jeszcze raz, od początku opowiedz mi na spokojnie, o co chodziło. No, Gosia uciekła. Nie mogę się do niej dodzwonić, nie wiem, gdzie jest. Pokłóciłyśmy się, mało co jej nie uderzyłam. W ogóle całe życie ją okłamywałam. Ona mi tego nigdy nie wybaczy. Wiesz, jaką jestem beznadziejną matką. To jest... Dobra, nie katuj się teraz, tak? Najpierw ją odnajdźmy. Dzwoniłaś do kolegów, koleżanek? No dzwoniłam, ale są na wycieczce szkolnej i nikt nic nie wie. A do chłopaka? W ogóle nie wiedziałam, że ma chłopaka. Dzisiaj dopiero go poznałam. Nic o nim nie wiem. Dobrze, to zrobimy tak. Ty zostań w domu na wypadek, gdyby przyszła, a ja pojadę jej szukać. No ale gdzie jej będziesz szukał? Spokojnie. My, kurierzy, znamy całe miasto. Coś wymyślę. Miałem podejrzenie, gdzie Gosia może być. Znałem te tereny jak własną kieszeń. Pewnie domyślasz się, że nie przyszedłem tutaj z paczką. Chciałem porozmawiać. Rozmawiamy. Słuchaj, jestem sam, nie ma tutaj ze mną mamy Gosi, ale ona martwi się o nią. Chciałem zapytać, czy z Gosią wszystko w porządku. Poczekaj. Cześć, sąsiadka. Każesz mi teraz wrócić do domu? Nie, nic ci nie będę kazać. Najważniejsze, że jesteś cała i zdrowa. Wszystko w porządku? Nie wiem. Przez całe życie jej ufałam, a teraz po prostu nie potrafię. Jest cholerną kłamczuchą. Nie wiem, co się między wami stało, o co poszło, ale wiesz, pytanie brzmi, czy da się to jakoś odkręcić. Niby jak? Dzisiaj dowiedziałam się, że mam dziadka, który podobno nie żyje od lat. Jak ona chce to odkręcić? Nie mam pojęcia. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, czy dasz jej drugą szansę. Niby po co? A co chcesz zrobić? Uciekniesz gdzie? Jak sobie poradzisz? To jest twój plan? Podobno ona też kiedyś uciekła z domu. Chyba, że i to zmyśliła. Nie wiem już, co jest prawdą, a co kłamstwem. To może warto ją o to zapytać? I o inne rzeczy? Słuchaj, twoja mama cię kocha. Zależało mi, żeby Marta i Gosia szczerze ze sobą porozmawiały. Przecież mają tylko siebie. Chociaż sytuacja była trudna, nadzieja umiera ostatnia. Znalazłeś ją? Znalazłem. Gdzie ona jest? Wszystko z nią okej, ale musi trochę ochłonąć. No dobrze, ale gdzie ją znajdę? Jest na ciebie zła, no. Nie chcę teraz rozmawiać. Proszę cię, daj mi ją chociaż na chwilę do telefonu. Jeśli będziesz naciskać, tylko pogorszysz sytuację. Chcesz tego? Gosia obiecała, że przyjdzie jutro do domu i wtedy porozmawiacie. Okej. Dzięki, rozumiem. Olek! Skończyła się nareszcie. Co? No jak to co? No jak to co? Ta afera z nosicielem apaszkowym to był jakiś głupi żart. Czyli ta strona internetowa wcale nie była taka autentyczna. No ktoś ich oszukał. No przecież tłumacze napisali, że wszystko, co opublikowali na ten temat, to był jakiś głupi żart emeryta z Legnicy. O. Albo sami od początku kłamali. Przestań. Autentyczna Prawda to jest poważny portal informacyjny. Autentyczna Prawda nie kłamie. No dobrze, chociaż teraz nie będziesz się bała.
Ja bała? Żarty chyba jakieś, przestań. A kto tu wczoraj szalał z przerażenia? I kazał do domu odprowadzić. Ojejku, Olek, to dla towarzystwa, nie ze strachu. No, żeby się lepiej poznać, nie? Ojejku, Olek, ty to tak wszystko na serio bierzesz, wiesz? Ja nie cytuję internetu. No, masz rację, to media rozmuchały tę całą aferę. No to wszystko przez nich, no i przez tego emeryta z Legnicy, nie? Tak, a kto policję zawiadomił? Teraz już wiem, dlaczego ci nie uwierzyli. Spełniłam swój obywatelski obowiązek. No coś podejrzewałam, to się podzieliłam, tak? Wolałbyś, żebym milczała? Nie nadążałem za Basią. Nie wiedziałem, kiedy żartuje, kiedy mówi poważnie. Lubię ją, ale się bałem, że ta jej bujna wyobraźnia kiedyś się na niej zemści. Kochanie, wybaczysz mi. Nie chciałam cię okłamywać. Ale to robiłaś. Możesz mi powiedzieć dlaczego? No. Wstydziłam się. Ale nie za twojego dziadka, tylko za siebie. Dziadek od razu poznał się na moim chłopaku, a twoim ojcu. Jeszcze zanim zaszłam w ciążę, ale ja mu nie wierzyłam. No i kiedy uciekałam z domu, to go okradłam. Ty? Zabrałam mu pieniądze i biżuterię i uciekłam. Byłam w 6. miesiącu ciąży, a potem jak się urodziłaś, to twój wspaniały tatuś zniknął. No a ja się wstydziłam, po prostu nie potrafiłam się z tym jakoś pogodzić. I dlatego mówiłaś mi, że dziadek nie żyje. A co miałam zrobić? Chciałam być dla ciebie najlepszą mamą na świecie, a nie jakąś złodziejką. No ale wiem, że wszystko zepsułam. Bo teraz ty pewnie nienawidzisz mnie tak, jak ja nienawidziłam mojego taty. Wszystko się powtarza. Może nie wszystko. Nie zniszczyłam go. Dziadek żyje. Miał zawał, ale wciąż żyje. Mamo, ja po prostu chciałam, żeby cię zabolało. Tak jak mnie. Damian? Damian? Musimy porozmawiać, bo ja chyba nie wszystko rozumiem, co ty do mnie mówisz. Luz. Ale chodzi o to, że ja muszę uwierzyć. Muszę mieć pewność, że ty wiesz, czego chcesz. No czaję. Czyli ty to granie traktujesz na poważnie. No jasne, no tak, no. No to spróbujmy. Dzięki, mamo. Jesteś najlepsza. Ale ja muszę mieć pewność, że ty to traktujesz na poważnie, a nie jak coś, co może kiedyś ewentualnie wypali. Naprawdę jesteś tak dobry, jak mówisz? Najlepszy. No ale potrzebuję też najlepszego sprzętu. No, na tym brzęchu daleko nie zajadę. Czego ci trzeba? No w sumie całego nowego kompa. Procesor co najmniej 7. generacji, 12 rdzeni, do tego nowa karta graficzna, żeby nic się nie cięło, 64 giga pamięci, szybsza myszka z krótszym czasem reakcji, no i taki jeszcze fotel gamingowy. Fotel? Chyba żartujesz. Ile taki kosztuje? Różnie, około 1000. Za sam fotel? Ale powiedziałaś, żebym się poważnie za to zabrał. Może i była to droga zabawa, ale musiałam dać Damianowi szansę. Widziałam, że on to traktuje bardzo poważnie i bardzo mu na tym zależy, więc ja też musiałam w niego wierzyć. Nie można podcinać dzieciom skrzydeł. Proszę bardzo. I zapraszam ponownie. Zapraszam. Dzień dobry. Tak.
Podoba się pani? Piękna. Co podać? Ja nie przyszedłem dzisiaj na zakupy, ja przyszedłem dzisiaj do pani. Tak, nie mogę przestać myśleć o pani. Od wczoraj, a zwłaszcza kiedy była u mnie policja. Tak, no właśnie, ja sobie tak myślałam. Ta Paszka. Nie, proszę się nie tłumaczyć, ja wszystko rozumiem. Czasy są niepewne. Bardzo. I miałbym do pani jedno życzenie. Tak. Proszę tak głowę tak do tyłu odwrócić. Jeszcze mocniej i proszę się nie ruszać. Proszę się nie ruszać. To tak właśnie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O właśnie. Idealnie. Troszkę do góry głowa. Wspaniale. Coś niesamowitego. Co za linia. Tak. Dziękuję. A gdzie ty byłeś cały czas, co? No ja na przerwie byłem. Olek, ty jest zabójcą. Wiem to teraz na pewno. Dobrze się czujesz? Przecież sama mówiłeś, że żadnego zabójcy nie ma. Olek, jestem pewna na 100%, on jest zabójcą. On specjalnie wymyślił tego emeryta z Legnicy, żeby autentyczna prawda przestała się interesować morderstwami, rozumiesz? Basiu, ty powinnaś kryminały pisać. Olek, proszę cię, obiecaj mi coś. Proszę cię, kochany. No weź się uspokój, słuchaj, ty mi zaraz tu na zawód zajdziesz. Pójdziemy na komisariat, dobrze? Ja wszystko im zeznam. Jak on mnie steroryzował tym swoim aparatem. Wszystko im powiem. Olek, proszę Nie, no weź się uspokój. Olek, proszę cię. Uspokój Ale się. mogę mieć do ciebie jedną prośbę. Odprowadzisz mnie dziś do domu? Olusiu, kochany, proszę cię. Olegu, kochany, proszę cię. Odprowadzisz mnie? Mama, chodź. Tak? Tato? Marta? To naprawdę ty? Przepraszam, tato. Cześć, dziadku. Po zawale zrozumiałem, że to nie ma sensu. Ten gniew, te wszystkie lata bez ciebie. Wynająłem detektywa, żeby cię odnalazł. No i mojego wnuka. Jak się okazało, wnuczkę. Dlaczego ten list? Dlaczego sam do nas nie przyszedłeś? A otworzyłabyś mi drzwi? Wpuściłabyś do środka? Ja bym wpuściła. Mama nie miałaby nic do gadania. Wybaczysz mi, tato? Przepraszam cię za to, jaką córką byłam, za to, co wtedy zrobiłam, no i że przez te lata wmawiałam Gosi, że nie żyjesz. Dobrze, ale pod warunkiem, że ty wybaczysz mi. Byłem zbyt dumny, żeby cię odnaleźć. I zrobiłem to zdecydowanie za późno. Dziękuję, tato. Dziękuję. To ja dziękuję. W następnym odcinku Olek przygotowuje się do zawodów. To slap fight, czyli policzkowanie. No i na co to? Faceci lubią rywalizację. Czy uratowany przez Gabi pies zwiastuje koniec kłopotów? To znowu pani? Wzywam policję. Nie, proszę pana, proszę nikogo nie wzywać, dobrze? Idziemy, dobranoc, idziemy! Idziemy! Monika inwestuje spore pieniądze w nowe hobby syna. Ale kozacki! Czyli co, twoja mama kupiła ci sprzęt za kilka tysięcy tylko po to, żebyś mógł sobie grać w jakieś strzelanki, tak? Kobieto, to jest mój nowy zawód. Będę gamerem, będę bogaty.